Pominięcie psalmów złorzeczących prowadzi do duchowej amputacji, wyrzucenia z modlitwy gniewu, żalu, złości, a nawet rozpaczy. Tłumienie tych emocji może wydawać się pobożne, lecz w rzeczywistości jest niebezpieczne. Człowiek, który nie ma przestrzeni, by wyrazić swój ból, także w formie gniewu wobec zła, wcześniej czy później doświadcza frustracji. A frustracja, gdy nie znajduje ujścia, może przerodzić się w depresję, zobojętnienie, a nawet duchową martwotę. Psalmista nie udaje, że nic się nie stało. Woła do Boga z wnętrza swojego bólu, czasem z płaczem, czasem z krzykiem. W psalmie 137 błaga, by Bóg roztrzaskał dzieci Babilonu o skałę. To drastyczny obraz, ale nie należy go czytać dosłownie. To język serca, które przestało panować nad sobą, ale nie przestało wierzyć w Boga. Psalmista nie planuje zemsty, nie bierze sprawy w swoje ręce. Zamiast działać w duchu odwetu, przynosi cały ciężar swojej emocji przed oblicze Boga. I właśnie w tym tkwi jego świętość. Psalm złorzeczący staje się zatem duchową alternatywą dla grzesznej przemocy. To modlitwa, która pozwala człowiekowi być sobą nawet w swojej złości, ale jednocześnie zachęca go, by nie sam osądzał i nie sam karał. Psalmista ufa, że Bóg widzi krzywdę i że On sam wymierzy sprawiedliwość, a sprawiedliwość Boża nie jest ślepą zemstą, lecz prowadzi do głębszego celu – nawrócenia grzesznika. W Bożym zamyśle kara nie służy unicestwieniu człowieka, lecz jego przebudzeniu. Człowiek krzywdzący nie zostanie zniszczony, jeśli tylko zapragnie powrócić. Psalm nie zamyka drogi do miłosierdzia. Wręcz przeciwnie, otwiera ją, oddając cały ciężar sądu temu, który zna zarówno ofiarę, jak i oprawcę i chce zbawić każdego. Dlatego ukrywanie psalmów złorzeczących jest błędem. To wymazanie z Biblii cierpiącego człowieka. A człowiek, który nie może wyrazić swojego cierpienia, nie potrafi też przebaczyć. Dopiero przejście przez złość, przez nazwane po imieniu zło i krzywdę, otwiera drogę ku uzdrowieniu. Psalmy te uczą nas trudnej prawdy, że Bóg nie boi się naszych emocji, że możemy przyjść do Niego z całym sobą, nawet z tym, co mroczne, niedojrzałe, zranione, bo tylko ten, kto wypłakał swoją złość przed Bogiem, nie będzie musiał wylewać jej na drugiego człowieka.